Cześć, dzień dobry, witam po dłuższej przerwie storytelling. A więc cofnijmy się w czasie. Już. Piątek do południa rozpoczął się tak, jak możecie zobaczyć na intro. W ogrodzie, na świeżym powietrzu, pomagając przy drobnych pracach ogrodniczych. Natomiast po południu miejsce miała inauguracja nowego roku akademickiego. Jako student raz byłem na inauguracji roku, więc stwierdziłem, że wypadałoby przynajmniej raz wybrać się na taką inaugurację jako pan wykładowca. Inauguracja jak to inauguracja, przedstawienie najważniejszych ludzi z kadry, ślubowanie studentów pierwszego roku, wykład inauguracyjny, całkiem ciekawy, bo o obecnych trendach w branży IT, no i potem dla kadry mały poczęstunek. Jako członkowi kadry nie wypadało mi kręcić, latać gdzieś tam za aparatem, dlatego wam tylko o tym mówię, a nie pokazuję niestety. Sobota. Na sobotę rano umówiłem się z dziadkiem na koszenie trawy na działce i pomyślałem, że zamiast jechać tam autem, mogę pobiec. Pierwszy kilometr. Drugi kilometr. Trzy kilometry. Cztery kilometry. Biegniemy dalej. Koniec. Przebiegnięte 4700, jestem u Chrzestnej, gdzie mamy zbiórkę rodzinną i skąd pójdziemy razem na działkę, która jest jakieś 500 metrów stąd. Zadanie uważam za wykonane. High five. Okej, podjechałem za Agniechą na działkę i pora zabawić się w ponurego żniwiarza. Po południu zabrałem Karolinę i Teraz jesteśmy w Katowicach, dokładnie w Silesii. Ja przyjechałem na sushi, a Karolina... Gdzie jesteś? Gdzie się schowałaś? A Karolina nie pogardziła podwózką na shopping. Tak przeżuło. A więc Hana Sushi, bardzo dobre. Zjadłem miso salmon, czyli zupę sojową z łososiem i sushi special ubi tenmaki z krewetką, łososiem, awokado, więcej składników nie pamiętam, za co bardzo żałuję. A teraz idziemy na fast foody, bo ta dzisiejsza młodzież jest taka, że oferujesz im sushi za darmo, a oni wolą iść na fast food. Quo vadis świecie. Smakowało ci sushi? Tak, było wyśmienite. No i z tego powodu stoimy w kolejce do KFC. Główna atrakcja Karoliny dnia dzisiejszego to oczywiście shopping. Może tu jest 38. sobota była dla mnie całkiem intensywna. I to był ciężki dzień, bez grama kawy. Już nie chciało mi się ruszyć z domu, ale dzisiaj w Sosnowcu otwierała się nowy bar, właśnie już się otwarł, z multitapem.
Więc stwierdziłem, że jednak się ruszę. Rzucę okiem, obiektywem i napiję się jakiegoś piwa. Brzmi jak plan, nie? No i otwarło się bardzo ciekawe miejsce na mapie sosnowickich knajp. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sami to musicie ocenić. Myślę, że takiego miejsca brakowało w centrum Sosnowca. Gdzieś były na poboczach, ale to też nie były multitapy. Po prostu mieli dobry wybór piw. Wybór piw całkiem zacny. Tym bardziej, że jeszcze więcej beczek mają w piwnicach, które czekają na podmiankę. Jak powiedziała obsługa, dzisiaj prawdopodobnie połowa kranów zostanie już wymieniona, ponieważ to piwo im dzisiaj schodzi. Myślę, że warto tam zajrzeć, jeżeli lubicie dobre piwa. Cesarska na 3 maja i nie mam ani złamanego grosza z tego, że wam o tym właśnie powiedziałem. To czysto z mojego serduszka dla was, żebyście wiedzieli, że dobre piwo tam jest. Bo dobre piwo to dobre piwo. Na otwarciu podobno sprzedano 230 litrów piwa. To chyba sporo. No i po sobocie nadszedł czas na niedzielny poranek. I muszę wychodzić do pracy, ale serio muszę wychodzić, bo się spóźnię. No i jedziemy. Pierwsze zajęcia w tym semestrze, na pierwszym roku, na pierwszym semestrze. Zobaczymy, co to będzie. Okej, już po zajęciach. Poszło chyba całkiem sprawnie, całkiem spoko. Myślę, że będzie dobrze. Podrzuciłem płaszcz i kubek po kawie do auta i cisnę na mały cruising po Kato. Chyba nie myśleliście, że przyjeżdżam do Kato na longboardzie, nie? Dziś na rynku w Kato są futraki. Ale ruszają dopiero za godzinę z hakiem. Nie chce mi się na nie czekać. Powoli wracam do auta i jadę do domu. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Wróciłem do domu, zażyłem małej dżemki, a potem wybrałem się do Parku Siereckiego, gdzie odbywał się wojewódzki przegląd orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej. No i dochodzimy do poniedziałku, dnia dzisiejszego. Po porannej przebieżce wybrałem się z Agnieszką załatwiać pewną sprawę. Spodziewam się, że zostanie ona domknięta już w tym tygodniu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. A o co chodzi, to dowiecie się w swoim czasie. Odbyłem też szybką wizytę u fryzjera. Rafał wrócił z wakacji, więc mogłem odświeżyć swój image, swój look. I prosto od niego przyjechałem tutaj, aby nagrać tą krótką narrację do storytellingu.
Przy okazji montowania filmiku z biegu charytatywnego, gdzie biegłem z Maćkiem, przypomniało mi się, że ciągle nie zamontowałem żadnej osłony na mikrofon. I huczało jak biegłem. I chyba coś by trzeba było z tym zrobić i może zrobię coś z tym teraz. Więc aby pozyskać materiał na moją mówkę, pobawiłem się w zwyrola i rozprułem misia. Więc mam kawałek pluszu z futerkiem i 2 rzepy docięte, tak żeby mikrofony nie były zakryte. Jeden już z taśmą dwustronną przylepną. Dla drugiego taśma dwustronna przylepna jest już na aparacie. A więc złóżmy to wszystko zamem do kupy i zobaczmy, czy będzie działać. Górny czep zamontowany, lampa się otwiera i się zamyka, mikrofony są widoczne, więc najpierw mały test. Jak mikrofon działa bez mówki? A teraz zamontujemy mówkę. Zobaczymy, czy w ogóle moje wykonanie coś wniesie. Zamontowaną mówką. Chyba nie widzę różnicy, ale zweryfikuję to prawdziwe życie, tak jak weryfikuje ono wszystko. I tą jakże głęboką myślą żegnam się z wami. Do zobaczenia, miłego dnia, siema!